Witajcie moi mili, Tesla Model 3. Bardzo fajny samochód elektryczny, ale słuchajcie, z jakim przypadkiem ciekawym dzisiaj mamy do czynienia. Bardzo często się mówi, że samochody elektryczne są przecież takie strasznie drogie względem samochodów spalinowych. Jeśli chodzi o nówki, no to nie do końca tak jest, bywa różnie, naprawdę. Można wziąć sobie chociażby nową Teslę Model 3 Highland i zrównać jej wyposażenie, jej osiągi, parametry i walory z jakimś innym samochodem spalinowym z tego segmentu i wyjdzie, że nagle Tesla przecież nie jest aż taka droga. Ale pomijając Teslę, weźmy sobie na przykład nowego Mercedesa EQB i porównajmy do GLB. Też się okazuje, że EQB elektryczne będzie tańsze. Tak samo jest z bazową 340-konną BMW i5 i BMW 5. Wychodzi, że i5 będzie tańsze, już nawet pomijając dofinansowania, ale w przypadku używek, no to już jest troszeczkę inaczej, bo po prostu samochody elektryczne są nowsze, musimy poczekać jeszcze, chociaż na przykład ta Tesla Model 3, rocznik 2019, przebieg jakoś niecałe 38 000 kilometrów, tutaj troszkę taki szczurek, ale jest to celowe, o tym za chwilkę, została mi udostępniona, by wam ją pokazać, by wskoczyć ją na próbę autosalonową, by pomierzyć raceboxem przez EV Repair Garage. EV Repair Garage to sieć warsztatów, która specjalizuje się w naprawach oraz serwisowaniu samochodów elektrycznych. Ta Tesla Model 3 to ich taki wołek roboczy. Tak jak stoi, już po jej ogarnięciu jest w 100% jezdna, bezpieczna i tak dalej. Kosztowała niecałe 62 000 złotych. W takiej cenie można było sobie w 2024 roku zorganizować Teslę Model 3 taką, ale jak sobie pogadałem z Bartkiem z EV Repair Garage, to aktualnie w 2025 roku taką Model 3 można byłoby mieć, no nie wiem, tak jak stoi, za niecałe 50 000 złotych i to spokojnie. Dobra, może na wstępie zobaczmy, jak ten samochód wyglądał, jak został ściągnięty do Polski. Rynek niemiecki kosztował jakoś 40 000 złotych, coś takiego. I został on zrobiony w ten sposób, by po prostu jeździł. Bez jakiegoś spinania się, nie wiadomo czego. Nawet te wszystkie elementy, to tutaj są zamienniki. Jeden reflektor chyba jest oryginalny, a drugi zamiennik, coś takiego. Dlatego wiecie, pewne tutaj są takie niedociągnięcia jakby, ale po prostu jest to wół roboczy do warsztatu, no i wóz, który jest non-stop rozbierany, czy to na jakichś eventach, czy to na targach, ale powiem wam, też ma to taki swój urok. Tesla Model 3, rocznik 2019, jeszcze nie wspomniałem, jest to standard range, 325-konna bazowa. Bazówka i 325 koni. No to uderzenie może na zdjęciach wyglądało jakoś tak niesamowicie i tak dalej, ale w zasadzie pomyślmy w ten sposób. Silnik tutaj jest między kołami i to z tyłu. Pompy ciepła tutaj nawet nie ma jeszcze. Oczywiście elementy zewnętrzne, reflektory, frank, te wszystkie plastiki, kratki, które akurat teraz są zamknięte, no, otwierają się i zamykają w zależności od potrzeb samochodu. Za tym jest chłodnica, no bo wiadomo, Tesla Model 3 jest chłodzona cieczą. Nie wiem, ktoś tutaj tym autem po prostu najechał na jakąś ciężarówkę. Cios jakby poszedł troszeczkę wyżej. Tutaj są 4 takie jakby elementy z przodu, które przyjmują uderzenie. One są jednak strasznie tanie. Jeden w zasadzie został uszkodzony. Kosztował 90 zł używany. Reflektory też to nie jest jakaś drożyzna. Ogólnie jest pełno części, czy to zamienników, czy to używek do modeli 3. Zderzak zamiennik. Błotnik zamiennik. Maska zamiennik. Jest szczur jak cholera, ale gdybyśmy się tak spieli, no to moglibyśmy sobie wejść na portale i poszukać do niej wszystkich tych części, na przykład w kolorze nadwozia. Wszyscy tak w zasadzie przecież robią. Tak jak mówiłem, ten front jeszcze nawet nie polakierowany i w zamiennikach to zabieg celowy. Gdybyście taką Teslę sobie chcieli złożyć, to chyba najdroższa byłaby tutaj deska rozdzielcza. No, tutaj poduszka była z drugiej strony wywalona. Tutaj widzicie, jest trochę ta porysowana, ale kosztowała 800 zł. Takie ładne deski ze 3000 kosztują. No, poducha też tutaj była wymieniona. Wiele rzeczy tutaj można sobie zrobić samemu, ale na przykład jeśli chodzi o pirotechnikę, no wiecie, takie elementy związane z silnikiem, z baterią, bezpieczniki, no to właśnie lepiej będzie oddać samochód do specjalistów, po prostu by na to zerknęli, zweryfikowali, no ogarnęli, tak ogólnie mówiąc. Nie wiem, czy tej maszynie będziemy aż tak się dokładnie przyglądać z bliska. No mogę wam tak szybko opowiedzieć, no co, reflektory mamy tutaj LEDowe, jeszcze nie wycinające, bo jest to pełen przedlift, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, obkamerowanie kamer jest tutaj naprawdę sporo. O, dodatkowo jeszcze tutaj w tym egzemplarzu jest pełen chyba autopilot, jak się dowiedziałem. Za szybą obkamerowanie, w ogóle szyba, zamiennik 400 zł kosztowała, ale sam troszeczkę takie fale
powiedzmy Dunaju na niej, ale miało być tanio. Tutaj po bokach kamery, tutaj po bokach kamery. Wewnątrz też jest jedna kamera, no i tutaj klapa. Walory użytkowe Tesla Model 3 są świetne, to może tak szybciutko sobie omówimy. Jest to oczywiście czterodrzwiowy sedan. Przestrzeń bagażowa jest naprawdę duża. Bagażniki z przodu i z tyłu. Jeszcze tutaj pod spodem jest też kawał przestrzeni bagażowej. Naprawdę na jakąś walizeczkę też. Ojej, łącznie tu chyba jest prawie 700 litrów. Klapy elektrycznej też jeszcze tutaj nie ma. Za to są chromy. No 100% przedlifta. Otwórzmy przedni bagażnik. Proszę bardzo. Działa. No i taki pomocniczy bagażniczek. A surowizna jest, ma to swój klimat, swój urok. Taką Teslą by ktoś sobie jeździł. Miał takie 300 000 kilometrów najechane, albo 400 i taką lata. Właśnie taką niepolakierowaną. No. Boczek drzwiowy z tyłu, proszę, miękki, tutaj taka alkantarka, bo mamy czarny środek. Tutaj jest miękko, fejkowa skóra. Tutaj jest miękko, nie wiem, jeśli ktoś mówi, że taka Model 3 jest kiepsko jakościowa, no to nie wiem, to niech po prostu sobie zweryfikuje i pojeździ takim samochodem, sobie go obmaca, no. Ten wóz, mimo iż miał pewną przygodę z przodu, jest to w zasadzie, no jedna z takich pierwszych Tesli Model 3, bo 19 rocznik, to w ogóle nie trzeszczy na wertepach, fajnie się prowadzi. Wszystko jest tutaj ok. Kanapa mięciutka. No może ta podłoga jest troszeczkę wyżej w testach. No to mam troszeczkę takie podkurczone kolana, ale jak na ten segment naprawdę jest tutaj sporo miejsca. Proszę bardzo. To jest przyciemniana szyba cała. Po tych wzorkach do ogrzewania można poznać, że jest to przedliftowa szyba. Jeszcze zanim zajrzymy do przestrzeni pasażerskiej z przodu, zwróćcie uwagę, że tutaj klamki też są chromowane i to jest, kurczę, naprawdę taki kawał solidnej klamy. Proszę bardzo. Tutaj chromik, zimne to wszystko takie. Sprawia wrażenie bardzo solidnie zamocowanego, pięknie wygląda jak w jakimś samochodzie marki premium. A Tesla, czy to jest samochód marki premium? Niby w rankingach się łapie jako premium, ale uważajmy z tym. Już wykonanie tego samochodu jest naprawdę spoko. Tutaj od razu zejdziemy na dół. Cały boczek drzwiowy jest miękki. No wnęki są ewentualnie tylko twarde i te elementy. Też widać jeszcze to przedlift, Black Piano. Model 3 otwiera się tutaj awaryjnie i w ten sposób. Fotele elektrycznie regulowane, podgrzewane, z pamięcią oczywiście. Właściwie tu są profile jazdy, że na przykład zapisujemy sobie, nie wiem, jeden telefon jest mój, drugi mojej żony. No i po prostu wszystko tutaj w środku się pod nas ustawia. Właściwie tylko to wewnętrzne lusterko trzeba pod siebie wtedy ustawić. Kierownica również jest regulowana elektrycznie. Perspektywa z oczu kierowcy. Tak to wygląda. Widoczność jest bardzo spoko, no, ale też obkamerowanie, proszę bardzo. Damy sobie P, manetka, właściwie jak w Mercedesie. Moja Tesla Model 3 została wyprodukowana w Chinach, w Szanghaju i podobno one są lepiej troszeczkę spasowane, wykonane i tak dalej, ale tutaj naprawdę też nie ma na co narzekać. Pewne są inne takie tutaj rzeczy, na przykład dźwięk regulacji kierownicy jest trochę inny, ja zauważyłem. Działanie pedału gazu też jest troszeczkę inne, to jest taki jakby większy troszeczkę opór. Materiał, z którego jest obszyta kierownica, też jest troszkę taki inny. Widzicie, Tesla w zależności gdzie zostały wyprodukowane mogą się nieznacznie różnić. No i ekran. Auto wciąż jest aktualne, bo na bieżąco jest aktualizowane. Także na przykład, no nie wiem, jak na przykład nie było tego czegoś, nie było pokazania jaka będzie pogoda. No tutaj akurat, tak, tutaj Tesla i to się wszystko porusza. Tego nie było. Te duperele podochodziły z aktualizacją. Tak jak tutaj, proszę bardzo, przewidywana pogoda. Czekajcie, wyłączę. System działa całkiem szybko. Takie tutaj przewidywanie. Ja pierniczę, ale w nocy będzie chłodno. Menu w zasadzie nie różni się jakoś nadzwyczajnie od Highlanda. W Highlandach, no i poliftowych Model 3 będziemy mieli już procesor Ryzena, także ten ekran taki podstawowy będzie nam pokazywał nasz samochód taki duży. Tutaj jeszcze tego nie ma, u mnie też jeszcze tego nie ma. Ja mam procesor Intela. No proszę, takie mamy tutaj dane. Jeszcze nie ma baterii LFP jak u mnie, ale procesor widzę mamy taki sam Intel Atom. Głośniki premium bez zewnętrznego wzmacniacza. Tak, to myślę nie będę wam pokazywał całego tutaj menu. No możemy sobie zobaczyć na przykład podróże od 950 km 16,5 zużytko, ale to głównie trasy. Że to Bartek tutaj z Warszawy po prostu przyjechał, ale o zużyciu za chwilkę. No i co jeszcze? Serwis. No to też sobie tutaj możemy różne rzeczy robić samemu, jakieś regulować reflektory. Akurat no to lepiej oddać do specjalisty, żeby to dobrze zrobić, ale jakiś tam podgląd kamer, kabina.
A tutaj jest zaklejona kamera i okej, już rozumiem, o co chodzi. Niestety też z aktualizacją Tesla wprowadziła coś takiego, że jak na przykład ustawimy auto na autopilocie, jak będzie jechało i będziemy coś jakiegoś robić szalonego, to jak auto złapie nas 3 razy, to na tydzień może nam wyłączyć jak to autopilota, możliwość włączenia. Dlatego tą kamerkę się często zakleja, no ale tutaj proszę bardzo, o, 3 kamery są tutaj nad lusterkiem. Tesla generalnie nie ma wymogów jakichś serwisowych. Deska rozdzielcza jest tutaj miękka, tutaj raceboxik już przyczepiony, tutaj jest miękko, tutaj też jest, o, taki materiał jakby. Nawiewy są tutaj, regulujemy je, o, w ten sposób. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa oczywiście. Jakieś gry, zabawy, Spotify'e. O, to jest pełna tutaj lista, co mamy. Tunel środkowy. Tutaj po bokach też jest to miękkie. Szczerze mówiąc, to nawet tutaj z dołu to wszystko jest miękkie. Na przykład schowka, proszę bardzo, schowek sobie otworzymy. No to proszę bardzo, miękko nam opada, jest flokowany. Tutaj też jest miękko. No zupełnie tak jak w samochodach marki Premium. Jeśli ktoś mówi, że taka Tesla jest słabo wykończona, no to ja nie wiem. Może jeździ jakimś CL63 AMG i tam faktycznie wszystko jest już obszyte w skórach i tak dalej. Proszę, tutaj pod spodem 2 wejścia USB. Akurat w tym egzemplarzu jeszcze nie ma ładowarek indukcyjnych, ale można tutaj sobie poprowadzić kabel, który będzie wystawał i można sobie wkładać telefon. No tak to jest zaprojektowane. To jest bardzo duży schowek. Ładnie chodzi. Uchwyty na kubki. Podłokietnik. Też to jest duży schowek. Podłokietnik jest miękki. Generalnie skórki w Tesli są dość przyjemne w dotyku. Są sztuczne, więc troszeczkę się w nich możemy pocić, jak jest ciepło. Dlatego w Highlandzie, w najnowszej Model Trójce, wprowadzono wentylację foteli już w standardzie. Lusterko też bez ramek. Tutaj proszę i cyk. Tutaj taki materiał na magnesy. No, jest nowocześnie. Wysiadamy. No dobra, co ten samochód ma nam do zaoferowania jako elektryk? 6-letni już nawet, no to bateria 49 kWh netto, czyli pojemność użytkowa brutto 53. Degradacja baterii w tym egzemplarzu jest naprawdę znikoma. Nie wiem nawet, czy 3% wynosi, chyba nie, no nie wiem. Ale jak się okazuje, jest to jak najbardziej wystarczająca wartość do tego samochodu. No może zimą, jak będziemy jechać w trasie, to przydałby się jakiś long range, ale po prostu taka Model 3 bardzo mało pali. Jeśli będziemy jeździć spokojnie wokół komina, no i jak pogoda dzisiaj jest na przykład ładna, kilkanaście stopni Celsjusza, już nawet 13 czy coś, można tutaj mieć zużycie na poziomie, no nie, nawet 11 kWh. Oczywiście na 100 km, czekajcie, bo ja tutaj w EV Database wszedłem. Jakbyśmy mieli tutaj 11 kWh zużycie, no to 400 km na ładowaniu jak najbardziej jest tutaj możliwe. Ja swoją zrobiłem, przecież też mam tylko LFP, no to troszeczkę większa bateria, tam 2-3 kWh, 466 km kiedyś zrobiłem, kilka dni jeździłem sobie spokojnie. Zasięgi. Autostrada 110 km na godzinę i tryb letni no to 23 stopnie, tryb zimowy minus 10 stopni. Zacznijmy sobie od zimy, no to średnio tak 265 km powinniśmy zrobić. Autostrada 230 i miasto 305, ale latem na autostradzie przy 110 300 km. W cyklu mieszanym 370 km i myślę, że jest to jak najbardziej realne, jeśli po prostu będziemy jeździć przepisowo. I miasto tutaj nawet pokazuje 470 km. No jakbyśmy jeździli w 100% przepisowo i łagodnie, myślę, że by dało radę nawet, no. Jeśli mamy wallboxa, no to ładowanie 5 godzin, także pół nocy mniej więcej. Jeśli pojedziemy sobie na jakąś szybką ładowarkę, maksymalna prędkość ładowania 170 kW, średnia od 10 do 80% 105 kW, ale spokojnie, są elektryki, które szybciej oczywiście się ładują, chociażby long range, nawet chyba 250 ma prędkość ładowania. Ale tutaj jest mniejsza bateria, z drugiej strony też niższe zużycie energii elektrycznej. Ładowanie od 10 do 80%, 20 minut mniej więcej. Naprawdę spoko. Nawet wiele aktualnych elektryków ładuje się wolniej od 10 do 80%. Silnik, tak jak wcześniej wspomniałem, jest tutaj jeden, ma 325 koni mechanicznych oraz 420 Nm. Auto waży mniej więcej, ja wiem, 1650 kg, coś takiego. Bartek mi mówił, że jest to silnik z Model 3 Performance, tyle że Performance po prostu ma kolejny silnik z przodu, dlatego jest szybsza. I jeśli mowa o osiągach, bo tutaj Model 3 nawet bazowy ma całkiem sporo do zaoferowania. Przyspieszenie do pierwszej setki deklarowane przez producenta 5,6 sekundy.
Prędkość maksymalna w elektrykach też może to być dla wielu wadą. 160-180 km na godzinę w Mercedesach AMG, nawet 210 w elektrycznych. Bazowa Tesla Model 3 225 według deklaracji. No, mówicie, że elektryk to przecież tylko do miasta się nadaje wokół komina. Powinna taka prędkość chyba starczyć. Jest to kaganiec. Jeśli chodzi o omówienie i prezentację takiej taniutkiej Tesli Model 3, no to by było na tyle. Myślę, że czas na próbę autostradową. No, pociśniemy. To jesteśmy na miejscu, możemy startować. To zużycie 16,4, a naprawdę jechałem teraz z tego miejsca, co kręciłem 10 km. Naprawdę obrzydliwie. Paskudnia, że on nie będę opowiadał. A i tak 16 kWh na 100 km. Tryb standard, bo są dwa tryby, chill i standard. No i proszę, już 50. No widzicie, samochód elektryczny też nie trzeba czekać, żeby on się rozgrzał czy coś takiego. Od razu odpalamy i dzidę, nawet po nocy. Znaczy odpalamy, aktywujemy. Tesla Model 3 prowadzą się całkiem fajnie, ale w szczególności jak Standard Range czy Standard Range Plus, różnie to jest nazywane. Tak, są lżejsze, no też dość sztywne i tak dalej, i naprawdę jest spoko. No dobra, i tutaj nie możemy depnąć. Ja pierniczę, już na wstępie 80. No, czytam te komentarze, jak widzę czasami jakie one są, to nie zdziwiłbym się, jakby ktoś napisał, że na pewno tutaj opłaciłem te roboty przy drodze. Koszenie trawy Petrolhead opłacił, by tutaj elektryk dalej przejechał. No i dobra, tutaj depnięcie, nie wiem czy 100-200, bo tam coś jedzie. No i też tutaj jest pod górkę. Baterii mamy 75%, także na luzaczku spokojnie. Wiatr boczny. W Teslach trzeba zwracać uwagę na to, no i tak 18,1 i to pod górę 0,8%. W Tesli, jak tak sobie pędzimy, trzeba uważać na to, iż jest wrażliwy układ kierowniczy, ma takie bardzo sportowe przełożenie. W zasadzie to bardziej na torby się nadawał ten układ kierowniczy niż na V-Maxy. Dobra. Jezu, i znowu widzę jakieś roboty tutaj na drodze. Nie no, ja przepraszam, ale ponownie tutaj 80 km na godzinę i coś się dzieje. Ja pierniczę, żeby tam, kurczę, żeby wrócić do tego Szczecina się da, bo to trzeba tutaj 80. Dobra, to może takie szybkie 100-200. O, teraz już tutaj można. O, było pod górkę, to teraz chyba będzie tak troszeczkę z górki. Ty, ale szybsza ta Tesla od mojej. Moja tak 18,5 robi na równym 100-200. No nie, 15,6 i było tam minus 1% teraz. No załóżmy takie 16,5 pod 17 sekund, między 16,5 a 17 zrobić to. Ty, ale dobry wynik to jest. Aż się nie spodziewałem, że mnie jakaś stara Tesla jeszcze za 60 000 złotych zaskoczyła. No i teraz V-Max. No i proszę, kagańczyk 226 km na godzinę. Hamujemy, zwalniamy. Ja pierniczę, czyli to z bocznym wiatrem takie jakieś wyniki ciekawe. Widocznie ten samochód musi być lżejszy. Może że ma mniejszą felgę od cala, ale nie, taka różnica by była. No i dobra, jeszcze tutaj zrobimy sobie soundcheck i widzę się z Bartkiem. Zamieniamy się na auta. Tu Bartek ze swoją żoną, pozdrawiamy tutaj serdecznie. Lecą sobie tym autem na Berlin akurat. No, także na spontanie tak się spotkaliśmy. Szybki teścik, szybka prezentacja. No, taniej Tesla Model 3. Można sobie taką Teslę zorganizować. Jeszcze tylko tutaj soundcheck 50, elektryczny cios. No. Może nie ma tutaj dźwięku, ale też jest naprawdę bardzo fajnie. Jeśli byłby dźwięk 1.9 TDI, to nawet można byłoby to uznać za wadę tego samochodu. Mam nadzieję, że odcinek i ten samochód Wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. No i proszę, tesełka, tesełki.